No niestety moja sztyca chwyciła sak, także bezwzględnie wymaga serwisu. Ma ona poza sagiem swoje problemy. Gwint od śrubki mocującej linkę jest urwany, także musiałem przepuścić linkę od tej strony, plombę trochę przyszlifować, ale to nie jest wielki problem, ona w ten sposób będzie działać. X-Fusion Halo Straight. Oczywiście najprostszym wyjściem byłoby mi zamienić X-Fusion na, w tym przypadku, Foxa Transfera. Świąteczne prezenciki. Kaszimka. Ale będzie to wyglądać. Ale niestety życie nie jest takie proste, muszę działać sobie nad tym. Jak każdą sztycę zaczynamy od odkręcenia nakrętki. Z moich osobistych doświadczeń wynika, że nie ma znaczenia jaki macie przyrząd do odkręcania, liczy się to jakiej gumy użyjecie i w jakim stopniu odtłuszczonej. Jeden dynamiczny ruch i nakrętka zazwyczaj ustąpi. Później na spodzie ja tutaj mam klucz do tego, ale możecie użyć kombinerek, czegoś do segerów, stworzyć swoje narzędzie z blaszki z 2 przekręconymi śrubkami. Da się to spokojnie zrobić bez serwisowych kluczy. I dostajemy się od razu do otwartej kąpieli olejowej. Wypłynie nam olej, dlatego że X-Fusion na tej zasadzie otwartej kąpieli olejowej działa. Ten olej przelewa się między, nazwijmy sobie tą czarną część z pomiarką korpusem, pomiędzy korpusem a wnętrzem komory powietrznej. Patrz, daj mi białą kartkę. Fuck cocksay. Daj mi białą kartkę. Jest szansa, że nie wszystko się ostało, nie? No i Ale patrz jaki jest czarny. nigdy pewnie nie jest zmieniony. No olej był brudny. Dopiero po otwarciu będzie wiadomo skąd ten brud się wziął. Znowu na samej komorze powietrznej, czyli tej jasnej części, używamy patentu z dętką, dobrze odtłuszczona, mocno chwycona i nakrętka puszcza, odkręcamy ją sobie i tę część będziemy nazywać nakrętką z popychaczem. To jest popychacz, który pozwala na działanie mechanizmu, otwieranie przepływu oleju w środku, a z zewnątrz jest sterowany takim czarnym, no zresztą widzieliście ten mechanizm wcześniej. Niestety po otwarciu okazuje się, co było przyczyną zabrudzenia oleju. No ta sztyca swoje luzy miała, ogromne i to prawdopodobnie od kilku lat, zanim ja już ją dostałem, więc no, jak widać na obrazku, swoją agonię przeżyła dawno, trzeba to jakoś uratować. Odkręcamy komorę powietrzną, jej nakrętkę od tego elementu z jarzmem. I w tym miejscu polecam klucz regulowany Knipex numer 8605250. Totalnie w ogóle najlepszy klucz do amorów, damperów, sztyc. Wszędzie, gdzie możemy obrysować coś kluczem i gdzie wymagamy mega precyzji. I zazwyczaj siły, dlatego że on naprawdę ma dobrą dźwignię. 250 mm to jest to, co daje nam troszkę więcej siły, jeśli sami jej nie mamy. I ja się tu naprawdę ucieszyłem, bo po odkręceniu zobaczyłem w środku normalny wentyl SVAV, jakby to nazywać, samochodowy wentyl do pompowania, taki typowy dla amortyzatorów sztyc i damperów choćby nawet. Bo zasadniczo nie mając wcześniej żadnego poradnika nie wiedziałem co zostanę w środku. Czy będzie to jakiś wymysł X-Fusion odnośnie możliwości pompowania, których nie będę w stanie albo będę musiał dorabiać jakieś klucze. No, okazało się, że będzie to dość prosta przeprawa, więc moja radość była jak najbardziej zasadna. I teraz zostaje mi sama komora powietrzna. Ściągam sobie nakrętkę. Tutaj widzicie część z jarzmem. Tam jest taka mała dziurka. Ja myślałem, że tam się to jakoś pompuje igłą. No, okazało się, że na szczęście rzeczywistość była dużo bardziej łaskawa dla mnie i dużo łatwiej jest to napompować. Teraz od komory powietrznej odkręcam tą nakrętkę, no zasadniczo ona jest dolna, bo teraz obróciłem sobie, no ale odkręcam nakrętkę i najważniejsze, to co robię teraz, zwróćcie uwagę, spuszczam resztki powietrza z komory, dlatego że one tam jeszcze są uwięzione. Wykręcam sobie wkład wentyla i teraz mam pewność, że nie zostało tam już żadne powietrze. Odkręcam sobie tę nakrętkę i tłok komory powietrznej nie powinien mi już wyskoczyć. Tłok z wgłębieniem z jednej strony i to jest ważne,
bo nie można sobie pomylić kierunku tego tłoka, ponieważ on później oparłby się na popychaczu, no i sztyca by nie działała. Teraz my próbujemy jeszcze odkręcić tą część z wentylem od komory powietrznej, ale nie jest to potrzebne. Spokojnie można to wyczyścić bez odkręcania, co ja też robię. Wypchnięcie tego tłoka, możemy to zrobić pompką. Ty, Luju, wziąłbyś mi to przytrzymał, żeby szczeliło w kamerę, będzie efektownie. Nie będę tego komentował. I tego to mamy otwartą komorę powietrzną, tłok, czyścimy, no i składamy. Ja z początku zastanawiałem się w ogóle na jaką głębokość ten tłok ustawić, gdzie ten olej dać, ale prawda jest taka, że wpychamy go tylko tak, żeby sobie wszedł i żebyśmy mogli wkręcić zakrętkę. Dlatego, że nie nalewamy tu oleju. Ja tutaj się bawię suwmiarką, bo myślałem, że na jakąś głębokość trzeba to ustawić, ale nie. Suwmiarkę sobie odkładamy, dajemy trochę oleju na smarowanie i pompujemy. Po napompowaniu ja dałem 40 PSI. Powiem szczerze, dużo lepszym rozwiązaniem byłoby napompować do 60 PSI i dać trochę rzeczy olej. Sztyca byłaby żywsza, ale ja mam dojechane o-ringi, których nie byłem w stanie wszystkich wymienić, bo nie miałem takich w zestawie, nie chciało mi się tego szukać, więc zastosowałem rozwiązanie troszkę gęstszego oleju, 7,5 W, no i trochę mniejszego ciśnienia. To co ważne, w tym otworze popychacza, ten wewnętrzny o-ring, on nie może być za gruby. Jeśli już go wymieniacie, on mi wyglądał na najbardziej zużyty, więc go wymieniłem, ale on potem sprawiał problemy, bo wypadł, więc on nie może być za gruby, dlatego że ten popychacz po prostu będzie się na nim klinował. Ta sprężynka, która jest w środku, musi być w stanie go wypchnąć. Dlatego też ten popychacz nie może sobie za ciasno tam chodzić. Musi mieć tak w sam raz. Wypływają mi tu jakieś resztki oleju na smarowanie, ale naprawdę nie dajemy go tam dużo, bo nie ma sensu. To jeszcze nie czas na olej. Dokręcamy tą nakrętkę i teraz jest zasadniczo moment na pompowanie. Po napompowaniu do 40 PSI zakładamy sobie na część z jarzmem nakrętkę, tuleje ślizgowe, plastikową, a później metalową, dlatego że metalowa finalnie ma się opierać na tych ślizgach przy maksymalnym wyciągnięciu. Jeśli pomylimy kolejność, to plastikowa po prostu będzie nam się w nie wżerać i klinować. Także kolejność tuleja plastikowa i tuleja metalowa. Z założonymi tymi elementami i ślizgami dokręcamy nakrętką komorę powietrzną, zakładamy korpus. Po założeniu korpusu delikatnie chwytam nakrętką tak, żeby już olej mi się od spodu nie lał i mogę umieścić jarzmo w imadle. I teraz ostatni raz używamy patentu na dętkę, dobrze odtłuszczona. O, sprężynka. I nie zapominamy o sprężynce. Właśnie ta sprężynka ma być w tym miejscu, ona cofa ten popychacz. Zakładamy na popychacz, to wszystko nam wchodzi do środka, delikatnie chwytamy. Oczywiście trzeba to dokręcić. Ja mam swój klucz, wy macie swoje, nie wiem, kombinerki, szczypce Segera. Korpus maksymalnie do góry i zasadniczo można lać olej. Po nalaniu oleju delikatnie, troszkę smaru, w moim przypadku PM600, dokręcamy, resztki oleju nam wypłyną i mamy gotową sztycę. Tu zasadniczo brakuje mi owszem tego czarnego całego mechanizmu popychacza, ale jego ja sobie zamontuję później, to jest na 2 śrubkach bardzo proste i w moim przypadku wyszła naprawdę sztywno, bez żadnego sagu, bez zapowietrzenia, nie ma portu do odpowietrzenia, więc bazujemy na tym jak zrobimy to dokładnie. Najlepiej się po prostu nad tym skupić, szczególnie nad tym ostatnim elementem, poczekać aż bąbelki powietrza wypłyną. Sztywne jak baranie jajka. Jak jajka taty. Przy mamie oczywiście. I rzeczywiście wyszła dobrze. Ja się cieszę dlatego, że ona wyszła bez żadnego sagu, działa trochę wolno,
ale jak dla mnie wystarczająco mi się tam już po prostu otwierać jej nie chciało i tak jak mówię, wyższe ciśnienie, trochę rzadszy olej, ale jak dla mnie jest ok, dlatego że ona na mrozie mi tam nie przecieka, nie puszcza. Jeśli chodzi o ten mechanizm popychacza, bez tego gwintu da się żyć, trzeba tylko tą linkę puścić od tyłu. Czyli plombą od tej strony. No a jak nie macie cierpliwości, to wymieniacie. Na Kashima oczywiście, nie? No i tutaj prezentacja, jak to działa. No, ona utrzymuje spokojnie mój ciężar. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jakim cudem udało się to w miarę odpowietrzyć, bo ona tam nie ma nawet milimetra sagu. Nie ma żadnego portu odpowietrzającego. Pewnie jakieś powietrze tam jest uwięzione, ale wyjściowo działa. Tutaj może troszkę żywiej niż w rzeczywistości, bo zapięta w ramę nawet dość delikatnie. Ona troszkę jest wolniejsza, ale działa. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się i pamiętajcie, że nie ma co się bać otwierania takich rzeczy. To wszystko da się zrobić, złożyć, otworzyć, zamknąć, no chyba że to jest zaplombowany fabrycznie szaft albo jakiś inny kartridż, ale w 90% przypadków da się to zrobić. Naprawdę i nie ma się co bać, trzeba tylko próbować.